Cześć, ja mam na imię Ewa i zapraszam Was w podróż po Albanii. W ciągu 7 dni przejadę ponad 600 km i zobaczę miejsca, które najlepiej oddają charakter tego kraju. Zacznę od Beratu, miasta tysiąca okien z charakterystycznymi białymi domami na zboczach gór. Później odwiedzę Gjokastër, gdzie przejdę przez Stary Bazar i wybiorę się na trekking do mostu Alipaszy. Zatrzymam się również przy słynnym Blue Eye, a na koniec dotrę do Himare, gdzie odkryję jedną z najpiękniejszych plaż i wejdę na zamkowe wzgórze z widokiem na całe wybrzeże. To tylko część miejsc, które odwiedzę podczas mojej podróży, dlatego zostańcie koniecznie ze mną. Moim pierwszym celem jest Berat, jedno z najbardziej niezwykłych miast w całym kraju. Nazywane jest miastem tysiąca okien ze względu na charakterystyczne białe domy z drewnianymi okiennicami, które piętrzą się po zboczach wzgórz. Historyczne centrum Beratu składa się z 3 części: dzielnicy Mangalem, dzielnicy Gorika i wzgórza z twierdzą Kala. To właśnie od Mangalem zaczynam zwiedzanie. Wąskie, kręte uliczki prowadzą mnie między białymi domami. Najpierw kieruję się w stronę rzeki Osum i przechodzę przez kamienny most Gorika. Most łączy Mangalem z dzielnicą Gorika. Po drugiej stronie jest trochę spokojniej, a spacer wzdłuż rzeki daje najlepszy widok na całe wzgórze zamkowe i charakterystyczną zabudowę Mangalem. Po chwili wracam przez tzw. wiszący most i ponownie znajduję się w sercu miasta. Kolejnym moim celem jest wzgórze Kala. Do zamku można dostać się na 3 sposoby, ale ja wybieram to najbardziej wymagające, ale jednocześnie najciekawsze. Trasa zaczyna się w wąskich uliczkach Mangalem, a potem stromo pnie się w górę kamiennymi schodami. Po drodze mijam cerkiew Świętego Michała wbudowaną w skalne zbocze. Dalej droga zmienia się w żwirowe podejście, coraz bardziej strome i wymagające. Po kilkunastu minutach dość ciężkiego marszu docieram do murów twierdzy i przekraczam jej bramę. Największe wrażenie robi na mnie fakt, że to miejsce wciąż tętni życiem. W murach zamku mieszkają ludzie, co sprawia, że twierdza nie jest tylko zabytkiem, ale częścią codziennego Beratu. Spacerując po zamku zatrzymuję się najpierw na tarasie widokowym, z którego rozciąga się panorama na całe miasto. Następnie przechodzę wąskimi uliczkami do Akropolu, gdzie można zobaczyć pozostałości dawnych budowli, takich jak Biały Meczet, cysterna wodna oraz ruiny dawnego składu amunicji. Przechodząc przez kolejne uliczki docieram do cerkwi Trójcy Świętej, która wyróżnia się swoim czerwonym dachem na tle innych obiektów. Na koniec zauważam jeszcze ruiny Czerwonego Meczetu i powoli opuszczam wzgórze inną drogą. Na noc zatrzymuję się w jednym z tradycyjnych domów w Mangalem. Polecam każdemu spędzić noc w takim miejscu, ponieważ pozwala mi to zobaczyć wnętrza zabytkowego domu i spędzić w nim noc, zamiast tylko oglądać je z zewnątrz. Drugiego dnia wyruszam z Beratu na jedną z ciekawszych atrakcji tego regionu – Kanion Osumi. I choć teoretycznie można próbować go zwiedzać na własną rękę, to moim zdaniem dostęp do informacji jest jeszcze ograniczony, dlatego zdecydowałam się na wycieczkę z lokalnym biurem podróży. O świcie spotykamy się pod biurem, skąd ruszamy busem w stronę kanionu. Pierwsze postoje robimy przy punktach widokowych, to z nich najlepiej widać ogrom całego kanionu, który liczy aż 26 km długości i 450 metrów wysokości. Po chwili dojeżdżamy do niewielkiej plaży i to właśnie stąd rozpoczyna się najciekawsza część wyprawy. Na początku spacer przez kanion wydaje się naprawdę prosty, ale rzeka szybko pokazuje swój mocny nurt, a kolejne odcinki ze spaceru zamieniają się w płynięcie w dość głębokiej wodzie. Potem czeka nas jeszcze spokojniejszy akcent dnia, czyli wizyta przy wodospadzie Bogowe. Szlak prowadzi do zacienionej doliny, w której z hukiem opada zimny strumień wody. Jest to świetne miejsce na orzeźwienie w upalny dzień, choć sama przestrzeń do kąpieli jest naprawdę niewielka. Wodospad robi wrażenie swoją naturalnością, jednak moim zdaniem liczba turystów odbiera mu nieco uroku.
Trzeciego dnia opuszczam Berat i ruszam w stronę Gjokastry, miasta, które nazywane jest miastem srebrnych dachów. Po przyjeździe pierwsze kroki kieruję w stronę Starego Bazaru. Historia tego miejsca sięga XVII wieku, choć obecne zabudowania powstały po wielkim pożarze w XIX wieku. Dlatego dziś wszystkie domy i sklepiki mają charakterystyczny, jednolity styl. Po zwiedzaniu bazaru postanawiam ruszyć w mniej oczywiste miejsce. Jest to most Ali Paszy. To atrakcja, o której nie każdy turysta wie, a zdecydowanie warto ją zobaczyć. Droga zaczyna się dość spokojnie. Powoli opuszczam centrum Gjokastry i zagłębiam się w cichsze, mniej turystyczne okolice. Po około godzinie marszu docieram do rozwidlenia. Droga w lewo prowadzi do dolnej części mostu, natomiast ta w prawo, którą ja wybieram, prowadzi do punktu widokowego, z którego roztacza się widok na most i całą okolicę. Most Ali Paszy został zbudowany na początku XIX wieku jako część akweduktu, który miał doprowadzać wodę do twierdzy. Cały system został niestety zniszczony w latach 30. XX wieku, ale ten fragment przetrwał. Panująca tutaj przestrzeń i brak tłumów sprawiają, że miejsce ma zupełnie inny klimat niż centrum Gjokastry. Nie sposób być w Gjokastrze i nie odwiedzić jej najbardziej rozpoznawalnego symbolu, czyli twierdzy górującej nad całym miastem. Dzisiejszy kształt twierdzy zawdzięczamy głównie Ali Paszy z Tepeleny, który na początku XIX wieku rozbudował i wzmocnił fortyfikacje. Zwiedzanie zaczynam od spaceru po masywnych murach, z których można podziwiać widoki na wszystkie strony. Przechodzę również na drugą stronę zamku, żeby zobaczyć charakterystyczną wieżę zegarową. Jednym z najbardziej zaskakujących eksponatów jest amerykański odrzutowiec stojący na terenie zamku. Po wyjściu z twierdzy kieruję się w stronę domu Skenduli, jednego z najpiękniej zachowanych przykładów tradycyjnej architektury w Gjokastrze. To miejsce przenosi dosłownie o 2 wieki wstecz do czasów, gdy miasto przeżywało swój największy rozkwit. Już od progu widać, że była to rezydencja wyjątkowo zamożnej rodziny. Dom liczy aż 9 kominków, 6 łazienek i kilkanaście przestronnych pokoi. Tuż obok domu Skenduli znajduje się Muzeum Etnograficzne, do którego również warto zajrzeć. Mieści się ono w budynku zrekonstruowanym w miejscu dawnego domu Envera Hodży i choć w środku nie znajdziemy nic, co przypominałoby o życiu dyktatora, to przygotowano tu ciekawą ekspozycję, która pozwala zajrzeć do codzienności mieszkańców Gjokastry sprzed 2 stuleci. Po wyjściu z muzeum kieruję się jeszcze wyżej do wspomnianego domu Zekate. Budynek z początku XIX wieku powstał dla Bedżira Zeko, oficera z otoczenia Alego Paszy. Na najniższym poziomie znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, wyżej pokoje mieszkalne, a na samym szczycie reprezentacyjne sale z bogato zdobionymi sufitami, freskami i ozdobnymi kominkami. Po 2 dniach spędzonych w Gjokastrze wyruszam w stronę wybrzeża, ale po drodze zatrzymuję się jeszcze przy jednej z najsłynniejszych atrakcji w Albanii – Blue Eye. Po około godzinie docieram na duży parking, gdzie można kupić coś zimnego do picia i ruszyć dalej. Do źródła prowadzi asfaltowa droga, jednak spacer nie należy do najprzyjemniejszych ze względu na mało urozmaiconą trasę. Po około 1,5 kilometra w końcu otoczenie staje się bardziej zielone, a zza drzew zaczynają przebijać się pierwsze refleksy błękitnej wody. Blue Eye to krasowe źródło o niezwykłej, głębokiej barwie wody. Intensywny błękit i turkus, które kontrastują z zielenią lasu, wywołują na wielu turystach ogromne wrażenie. Moim zdaniem miejsce jest jednak bardzo turystyczne, ponieważ znajduje się tutaj dosłownie jedna drewniana kładka oblegana przez grupy robiące zdjęcia, a stosunkowo niewielki teren potrafi być naprawdę zatłoczony. Dlatego po krótkim postoju ruszam na ścieżkę prowadzącą wokół, licząc na więcej widoków. Szybko okazuje się, że trasa biegnie głównie przez las, więc nie towarzyszą jej spektakularne panoramy. Sam powrót na parking zajmuje mi niecałą godzinę.
Po krótkiej wizycie przy Blue Eye ruszam dalej w stronę wybrzeża. Moim celem na dzisiaj jest Himare, ale zanim tam dotrę, zatrzymuję się jeszcze przy jednej z atrakcji leżących przy samej trasie – zamku Porto Palermo. Forteca położona jest na malowniczym półwyspie w zatoce o tej samej nazwie. Zamek przez lata pełnił różne funkcje. W czasach Ali Paszy miał być jednym z punktów obronnych Riviery, a później m.in. podczas II wojny światowej służył jako więzienie i baza wojskowa. Po zwiedzaniu zamku warto jeszcze przejść się ścieżką wokół. Spacer zajmuje dosłownie kilkanaście minut i pozwala spojrzeć na zatokę z różnych perspektyw. Nowy dzień zaczynam już w Himare, a dokładniej mówiąc w Spile. To tutaj zatrzymałam się na nocleg. Wybrałam miejsce oddalone kawałek od centrum, dzięki czemu jest tutaj spokojniej, a dodatkowo plaża jest szeroka i naprawdę ładna. Ale dziś chcę Wam pokazać jeszcze ładniejszą plażę, dlatego od razu ruszam na szlak. Do wyboru są dwie trasy. Pierwsza prowadzi szeroką szutrową drogą, druga, ta którą wybrałam, wymaga zakrytych butów, a w kilku miejscach prowadzi tuż nad urwiskiem, więc osoby z lękiem wysokości mogą czuć się mniej komfortowo. Za to widoki po drodze są zdecydowanie lepsze. Po około 30 minutach marszu docieram do Aquarium Beach. To niewielka kameralna plaża ukryta między skałami. Otaczająca plażę zieleń i wysokie skały dodają jej uroku, sprawiając, że można poczuć się bardzo kameralnie. Po kilku godzinach odpoczynku na Aquarium Beach wracam do Spile. Tym razem kieruję się w stronę wzgórza, które góruje nad okolicą. To właśnie tam znajdują się ruiny zamku Himare, które widać praktycznie z każdego miejsca w miasteczku. Najpierw idę spokojnym odcinkiem drogi, na której na szczęście ruch jest niewielki, a potem odbijam w szlak prowadzący pod górę. Podejście wymaga trochę kondycji, ale naprawdę warto jest się chwilę przemęczyć. Po przekroczeniu murów zamkowych mam wrażenie, jakbym znalazła się w zupełnie innym świecie. Wąskie kamienne uliczki wiją się pomiędzy starymi murami i prowadzą w różne strony. Idąc nimi trafiam na niewielką rodzinną kawiarnię. Zamawiam tutaj tradycyjne ciasto i filiżankę kawy, oglądając przy tym panoramę na całe wybrzeże. Po krótkiej przerwie ruszam na dalszą eksplorację ruin. Spacerując po zakamarkach mijam fragmenty dawnych murów obronnych, resztki domostw i niewielkie kościoły. Kolejny dzień zaczynam ponownie od zmiany lokalizacji. Tym razem wsiadam do auta i ruszam w stronę Krui. To niewielkie górskie miasteczko, które odegrało ważną rolę w historii Albanii i dziś jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w kraju. Pierwsze kroki kieruję w stronę tutejszego bazaru. Dawniej rozciągał się aż od centrum miasta po sam zamek i liczył nawet 200 sklepików. Dziś to brukowana uliczka otoczona drewnianymi kramami, na których piętrzą się dywany i różnego rodzaju pamiątki. Po przejściu przez bazar warto wspiąć się jeszcze kawałek wyżej, na wzgórze zamkowe. To tutaj znajduje się twierdza Krui. Trzeba jednak wiedzieć, że to, co dziś oglądamy, niewiele ma wspólnego z oryginalnym średniowiecznym zamkiem. Z pierwotnej konstrukcji zachowały się jedynie fragmenty murów obronnych i brama, reszta to późniejsze rekonstrukcje. Mimo to miejsce ma swój klimat, a spacerując po terenie twierdzy można poczuć przestrzeń i zobaczyć, jak strategiczne było jej położenie. A ja w tym miejscu kończę swoją podróż po Albanii. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na szlaku.